Dzień dobry, ja się nazywam Michał Dudkowski, a to jest nasz blog rodzinny. Słuchajcie, dla tych co nie wiedzą, jak co piątek pokazujemy raport z naszej budowy na Filipinach. Budujemy dom i mały resort razem z siłownią. Dom 162 m2, siłownia około 90-100 metrów, 15-metrowy basen 15 na 4 metry plus 6 pokoi na wyspie Negros niedaleko Dumaguete, dokładnie w Walencji. A ja jestem szczęśliwym mężem trójki dzieci i ożeniłem się z Filipinką. I zaczniemy od pytań oczywiście. Zapisałem sobie wasze pytania, więc chciałbym na nie w pierwszej kolejności odpowiedzieć i jedziemy po kolei. Daniel Dolecki 504. Michał, nie daj sobie operować tego łokcia. Ja wyleczyłem oba łokcie tenisisty zastrzykami PRP osocza bogatopłytkowego. Już ponad 2 lata spokój, a nawet telefonu nie mogłem podnieść, kiedy budzik dzwonił. Słuchaj, panie Danielu, ja mam z łokciami problem. Tak naprawdę one się zaczęły w 2018 roku. Po treningu, gdy lecieliśmy samolotem, prawda, w samolocie tak zasnąłem. I mnie od tamtego pory boli mniej lub bardziej. Osocze bogatopłytkowe miałem wstrzykiwane około 3 razy i było tylko gorzej. Różne zastrzyki, fizjoterapia nie pomogły. Mija 5 tygodni, tak mówię, 5 tygodni, dobrze? Niecałe 5 tygodni i zero bólu. Jest inny problem, przez to, że ta część mięśni przedramienia jeszcze do końca nie pracuje, to ta jest dużo bardziej obciążona. I nawet trzymanie czegoś w ten sposób, nie wiem, czegoś co najmniej kilogram, 2 kg, czuję ból, ale to jest inny ból, to nie jest taki jak wcześniej ból. Wcześniej robiłem tylko tak, ściskałem palca i miałem gigantyczny ból tutaj. Teraz już tego nie mam i naprawdę cieszę się, bo wydałem z 15 000 na prywatne zabiegi, zastrzyki i tak dalej, a operacje na NFZ za darmo i tak naprawdę 4-5 tygodni i wróciłem do pełnej sprawności. Jeśli chodzi o życie codzienne, to po tej operacji już tak naprawdę po 2 tygodniach nie było problemu. Po 4 tygodniach zacząłem lekko trenować i też nie czuję problemu. Cały czas jest tutaj zgrubienie, prawda, to się goi, jak widać białe jest, ale no, sorry, no to jest jednak ingerencja w kość i ścięgna. Więc naprawdę gdybym wiedział, że nic nie pomoże, to bym zaoszczędził 15 000 i bym już 3 lata czy 4 lata temu był w pełni zdrowy. Kolejne pytanie. Doris V30. Michał, trochę nie w temacie. Byłeś na Madagaskarze? Czy były filmiki? Czy może ja przegapiłam? Byłem na Madagaskarze. Madagaskar zacząłem rok temu. I to były chyba pierwsze filmy, jak dobrze pamiętam, które zacząłem robić tak bardziej po polsku, w polskim języku. To było w listopadzie, standardowo jeżdżę na Madagaskar w listopadzie. Więc cofnij sobie do listopada, tutaj pokazuję Wam zdjęcia i tytuły, jakie były tam. I zapraszam do oglądania. No i oczywiście za jakieś 2, maksymalnie 3 tygodnie pojawią się nowe filmiki z Madagaskaru, no bo jadę tam w sprawach biznesowych kolejny raz i też będę nagrywał, tym razem właśnie dorzucimy do tego bardzo ładne ujęcia z drona, bo naprawdę są tam bardzo piękne plaże i zobaczycie tak naprawdę wszystko za te 3 tygodnie. Nie będę Wam zdradzał wszystkiego, bo będzie kilka nowych ciekawostek. Następne pytanie. Franciszek Franco. Witaj Michał z rodzinką. Obserwuję budowę, którą buduje firma na Tajlandii dla Polaków, a Twoja to wielka różnica. U Ciebie idzie to mozolnie, a i jakoś wiele do życzenia. Franco, wybudowałem kilka lat temu dom, chyba w 2016 albo 2018 w Tajlandii. I może masz rację, w Tajlandii jest całkowicie, można powiedzieć, Tajlandia to jest inny level, Filipiny to jest totalnie inny level. Tylko że w Tajlandii, gdybyś chciał wybudować po pierwsze 1400 metrów działki, przepraszam, 1650 i ponad 400 metrów zabudowy plus do tego basen, to by Cię wyszło około 3 milionów złotych albo i nie więcej, jak nie więcej. Minimum 3 razy drożej jest w Tajlandii.
a nie stać mnie było na Tajlandię, dlatego też zaczęliśmy inwestować na Filipinach. Co do tego, czy idzie mozolnie, patrzyłem te niektóre filmiki, nie wiem czy akurat te, które Ty oglądałeś odnośnie budowy w Tajlandii i zajmuje to im około 7 miesięcy. U nas od podpisania kontraktu dopiero minęło 204 dni, tak naprawdę 220 chyba dokładnie, ale dzisiaj będziemy oglądać 204 dzień do 229. Więc czy to będzie 2 miesiące różnicy, to naprawdę najważniejsze, żebyśmy tam pojechali, tego pilnowali. Kolejne pytanie. Ewa Adriańska 829. Michał, czy macie już nazwę resortu? Jeśli tak, to zdradź tą tajemnicę. Mamy nazwę resortu, strasznie długo się nie myśleliśmy o nazwie resortu, ale ze względu na to, że moja żona i nasze nazwisko jest znane na Filipinach, zostaniemy przy nazwie Dudkowski Resort. Już od 2 albo 3 filmików macie w lewym dolnym rogu napisane Dudkowski Resort Filipiny. Były różne nazwy, Filipińczycy lubią łączyć swoje imiona, prawda? Mąż z żoną, na przykład Jerlin, Michał. Uznaliśmy, że ogólnie moje nazwisko jest trudne, nawet dla Polaków do wymawiania, bo często jako drugie D piszą T. Filipińczycy też mają trudności, ale to jest takie charakterystyczne na Filipinach dla nas i zostaniemy przy tym, bo też liczymy, że ponad połowa obłożenia w hotelu to będą Filipińczycy, jak nie więcej. Kolejne pytanie. Krzysztof 7059. Jaki koszt budowy jest tego resortu? Sam kontrakt pod klucz mamy na 10,5 miliona. Do tego dojdą klimatyzacje, które już kupiłem, lodówki i tak dalej. Około pół miliona to mamy 11 milionów. Wykończenie pokoju, łóżka, materace i tak dalej. Liczę, że się w 1,5 miliona, w 15 milionów peso zamkniemy ze wszystkim tak naprawdę, z całym wyposażeniem, co jest na dzień dzisiejszy to jest około 1 miliona złotych. W porównaniu do tych domów, które oglądaliśmy z działkami, to jest naprawdę według mnie tanio, bo oglądaliśmy domy w granicach między 7 a 9 milionów. Jest tam odcinek gdzieś sprzed jakiegoś niecałego roku i to były same domy, tak naprawdę taki stan, gdzie wszystko jest do przerobienia. Jeden byliśmy bardzo, bardzo zainteresowani, ale też w gorszym miejscu za 8 milionów. Nie chcieli dać zniżki do 7 milionów, ale tam też byśmy zapłacili 8 milionów, tylko trzeba by jeszcze te 6 apartamentów, basen, to wszystko wybudować. Tutaj już mamy wszystko w cenie. Kolejne pytanie. Sławek Pupek 9050. Panie Michale, a między dachem a końcem ścian będzie taka szpara? Czy to będzie wykończone? Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę. Pozdrawiamy też, Panie Sławku. Słuchaj, no nie, na pewno nie będzie takiej szpary, nie wiem jak to będzie wykończone. Dałem znać menadżerce, żeby się zapytała i dam Was znać pewnie w kolejnym odcinku. Też mi się ta szpara nie podoba. Kolejne pytanie. Piotr na emigracji 7385. Coraz lepiej wygląda, coraz więcej szczegółów dopracowanych. Oni tak to robią, u mnie też się obawiałem. Ale efekt końcowy jest rewelacyjny. Wszystko kwestia standardu. Dobra. Jaki tam sufit podwieszany będą? Jak to robicie? Słuchajcie, dzisiaj właśnie w materiale z budowy resortu zobaczycie jak będą instalowali sufit podwieszany. I z tego co pamiętam zaczną wreszcie robić moją siłownię. No i to tyle chyba z komentarzy. Słuchajcie. Jeśli Wam się ogólnie podoba materiał i to co robimy z żoną, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza taktycznego i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby pamiętać o nowym filmie. Filmy pojawiają się poniedziałek, środa, piątek o godzinie 15 czasu polskiego. Każdy piątek raport z budowy i dzisiaj mamy 104 dzień. Oczywiście mamy Patronite'a, jeśli chcielibyście wynająć u nas pokój. Do czasu zakończenia budowy Patronite działa i możecie tam na Patronite wspomóc nas. W zamian za to wszystko, całą sumę, którą wspomniecie, będziecie mogli wydać u nas w resorcie. I oczywiście potem dodatki, prawda, z naszych podróży. Teraz jadę na Madagaskar i będziemy dalej zwiedzać w miarę jak będą dzieci nasze rosły.
Na razie mówię, jest to problematyczne, bo Lily ma dopiero 1,5 roku, Matt ma 2 lata, 2 lata, Matt ma 4,5 roku i potrzebujemy czasu, aż trochę też dorosną. Zapraszam Was do oglądania. 104 dzień budowy, tak naprawdę dzień od podpisania kontraktu. Budowa się zaczęła jakiś miesiąc, niecały miesiąc później. Widzimy tutaj nasz dom, gdzie już jest zakończony dach. Są zrobione, nie wiem, to dookoła te metalowe, tam będzie jeszcze ten dach dokończony, żeby nie kapało. Tutaj mamy siłownię, widzę, troszeczkę cały czas prześwietlone było. Zarosła ładnie. Jeszcze nie jest powiększona. Będzie powiększona o metr. Będą mieli robotę, bo z tego co wiem, to koparka nie przyjechała. A ta ziemia tam ich to jest taka z gliną chyba prawie. Tu mamy basen zarośnięty, też będzie powiększony od strony siłowni o metr, bo w tej chwili jest 3 metry, będą 4 metry. I nasz dom, jak widać, kończą jeszcze wykańczanie okien. Już dokładnie pod wymiar okna, żeby potem tylko wstawić, uszczelnić i będzie fajnie. Przepraszam za jakość, no ale już te przyszłe materiały będą dużo lepsze. Tutaj widzimy dach. Przygotowują się do kładzenia właśnie dachów tego sufitu podwieszanego. O, tutaj Agnes wchodzi na tam, gdzie będzie wylewka, będzie pierwsze piętro apartamentów. Są ładnie, już wszystko jest wykończone, czeka tylko aż przyjedzie samochód z betonem. Widzicie ładnie 3 pokoje 25-metrowe. Do pokoju u góry będziemy wchodzić od tyłu i będzie po prawej stronie, jak się wejdzie, będzie łazienka i potem będzie salon, prawda. Aneksów kuchennych nie przewiduję, jako że będziemy mieć restaurację. Będzie wiadomo, to jak czajnik, prawda, standardowo lodówka. To w pokoju jest takim wymogiem. Co do suszarki pewnie też, no bo ja nie używam, ale pewnie kobiety używają. Białe to są oczywiście woda, pomarańczowe duże to są odpływy, a wąskie pomarańczowe to jest prąd, elektryka. Tutaj Agnes mówi, że to po lewej to jest, jeśli chodzi o białe rurki, to będzie ciepła woda, a po prawej będzie zimna. I że u nich tak to jest zawsze rozgraniczone. U mnie w domu, powiem Wam, jeden kran jest tak, jeden tak, no bo to wystarczy przełączyć wążek. Po lewej chyba ciepła zawsze była, tak? A po prawej zimna. Tutaj tak samo. I tu idzie salon i od tamtej strony będzie taras. Taras, jak dobrze pamiętam, 1,40 m szerokości będzie miał. I na szerokość będzie 1,40 m na 5 metrów. Będzie 4,80 m jakoś tak. O, wreszcie zaczęli moją siłownię. Słuchajcie, koparka nie przyjechała. Widzicie, tutaj po prawej stronie jest stary rów, a po lewej jest nowy kopią. Bo kazałem im o metr poszerzyć, bo uznałem, że jednak za wąska będzie dla mnie siłownia. Ale jako, że koparka nie przyjechała, to muszą to wszystko ręcznie robić. Sorry, chłopaki. Ale to za moje pieniądze. Macie przynajmniej więcej kasy. Słuchajcie, no, muszę jakieś prezenty kupić dla chłopaków. Dla tych, co robili. Już nie mogę doczekać, bo za 1,5 miesiąca przylatujemy i wreszcie będziemy sami to nadzorować. No, Agnes tak samo, prawda, będzie cały czas kręcić, ale będę mógł tam osobiście pojechać i ponagrywać po kolejną. Widzicie, jeden rozbija, a drugi przerzuca. Ale twarda ta ziemia. No to po prostu wszystko ręczna robota. Centymetr po centymetrze trzeba kopać. Tak trochę od nich cenią się tacy. Sama siłownia będzie miała, jak dobrze pamiętam, 8 filarów, tak? 8 słupów. Z jednej strony 8 i z drugiej 8.
7 na 15 metrów. Tyle jest przewidziane, czyli wychodzi około 90 metrów. I mamy kolejny dzień, 205 dzień budowy od podpisania kontraktu. Tutaj chłopaki dalej pracują nad poszerzeniem mojej siłowni. Czekają cały czas na materiał, żeby zacząć instalować podwieszanie sufity. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, co najmniej 10 ich tam pracuje. Ciężka sprawa, bo tam widzieliście, niektóre głazy to są takie 30-40 cm. A to musi być tam z metrem do tego samego tego podmurówki do levelu 0, no to będzie od metra do prawie 1,5 metra. Dodawałeś, chcesz powiedzieć dzień dobry wszystkim? Mój syn przyszedł. Przywitaj się. Ale tu musisz pokazać do kamery. Tam jest kamera. Cześć. Cześć. Słuchajcie, to mój syn najstarszy. Ale ma zakaz od mojej byłej żony na pojawianie się w filmach. O, widzę, wyrywa chwasty i drzewka, które wyrosły w 3 miesiące. Tak naprawdę. No i jeszcze mam jakieś 20 minut. Nagrywam dzisiaj sam, bo nagrywam wieczorem. W ogóle fajnie nasze studio będzie zaciemnione, bo w dzień nie mam zaciemnionego okna i to światło jednak się troszeczkę psuje, a nasze studio nie będzie miało okien. A nie ma ze mną dżemi, dlatego że usypię dzieciaki. O, tutaj jest majster po lewej, ten w czapeczce i wymierza, gdzie mają być filary. Gdzie mają poszerzyć i pogłębić pod kolumny na siłowni. Na 15 metrach będą 3. O! Kącik zoologiczny. Mamy nowego pieska. Już nie Brownie, Dark Brownie. Ten tutaj nowy przypałętał się. Młode zwierzaki są fajne, czy to koty, czy psy. Słuchajcie, jest zły. Warczy. Albo myślisz, że jego dom już został. O, robią właśnie podstawy pod filary, pod kolumny. Po filipińsku parilla. Jak dobrze pamiętam, 16 mm to jest średnica zbrojenia pod słupy i pod kolumny. 206 dzień budowy. Słuchajcie, ogólnie połowa tego miesiąca słabo im idzie, powiem szczerze, bo huragan przechodził, ten cyklon cały i strasznie dużo padało. O, widać, że przyszedł materiał na sufit podwieszany. To będzie pod sufit podwieszany. Nigdy nie instalowałem sufitu podwieszanego, więc tutaj czekam na Wasze komentarze, żebyście mi powiedzieli, jak to wygląda i jak to się tam robi. Teraz kącik oczywiście gastronomiczny. Agnes codziennie im przywozi i chleb, i napoje jakieś. O, zaczęli wreszcie montować sufit podwieszany. Nitują do ściany. W ogóle nie wiedziałem, że się nituje do ściany betonowej. To jest nasza sypialnia.
rozbite i mocują potem ten sufit podwieszany, będą mocować do dachu. Po angielsku rebiter, nie znam tego słowa. Chyba mitownica. W każdym miejscu, w dwóch miejscach organizuje. Przy każdym łączeniu. Widzicie tutaj. Jestem ciekawy, jak to się będzie trzymać. Raz, tutaj tylko raz, dwa razy będzie przygotowane. Jeden wierci, a drugi montuje. To idzie szybciutko. Żeby poziom utrzymali. 206 dni budowy, a w kontrakcie, to jest najlepsze, wam nie mówiłem, w kontrakcie mamy 150 dni, ale jest adnotacja, że pracujący, więc wszystkie, kiedy nie pracują, kiedy deszcz pada, weekendy i święta odpadają. Więc można powiedzieć, że wyjdzie około 250 dni, ale już widzę, że się nie wyrobią w tym czasie. Pewnie zapytacie, czy mamy jakieś, będą jakieś kary umowne, czy coś. Powiem szczerze, że nie. Jeśli się wyrobią i zrobią wszystko ładnie, to nie zależy mi, czy to będzie pośród 2 czy 3 miesiące, to się nie będę bardzo przejmował. Tutaj, wiecie, my to robimy dla siebie i bardziej nam zależy, żeby było dobrze zrobione i żyć tam dobrze ze wszystkimi sąsiadami, z Walencji. Nie pierwszy raz podejrzewam, że to jest tam nie ostatni. Znaczy pierwszy, ale nie ostatni. I kolejny dzień, 207 dzień od podpisania kontraktu. Tutaj domek z zewnątrz nasz. Na szczęście nie pada. Tego pana już kojarzymy. Pamiętajcie, że są cały czas Filipiny, tam też jest problem często z materiałami. Nie jesteśmy jedną firmą, jedną osobą, która buduje domy, tam buduje się na potęgę w tym momencie. Raz, dwa, 3 razy są przymocowane te sufit podwieszane do dachu. A to jest nasze studio. Tutaj Agnes sprawdza kamerę, ale tu jeszcze nie zrobili nic. Na razie tylko rusztowanie O, już sporo zrobili. Raz, dwa, 3, 4 mocowania, te podstawy pod filary, a potrzebują 8. Raz, 2, 3, 4, a potem jeszcze słupy muszą zrobić. No to jest, kurczę... W Polsce też się robi zbrojenie ręcznie? Powiedzcie mi, bo... Czy to się zamawia już pod wymiar? Wykopane ładnie. Tutaj widzę, o czymś zapomnieli. Kontakt ma być. Tu jakiś znowu przełączy, że nie wiem, o co chodzi i dlaczego. Tu pewnie będzie pod lodówkę. Lodówka, oka, prawda? Ale śmieszny sposób, prawda? Kombinerki, gwóźdź i młotek. Tutaj jest pokój dziecięcy, też montują sufit podwieszany.
myślałem, że to pójdzie z 3 miesiące. Ale nie wziąłem pod uwagę, że pada deszcz. Tym bardziej, że zaczęliśmy podpisaliśmy kontrakt, jak się rozpoczynał sezon deszczowy. To już ładnie zakończone. Zaczęli w naszej łazience. Będziemy mieć dużej łazienki, prawda? Żelek. Nie potrzebujemy wanny, tak jak powiedzmy ja lubię wannę, ale jak będę miał basen, to po co mi wanna? Tylko po to, żeby się umyć rano i wieczorem. Chociaż muszę przyznać, że w Tajlandii, na Filipinach czy na Madagaskarze jak jestem, to zdarza mi się i 3 razy dziennie myć. Przez taką wilgoć. 208 dzień budowy. Tutaj widzimy nasze te pokoje do wynajęcia. 3 na dole i 3 na górze. Basen i pokoje będą zrobione w drugiej kolejności. W pierwszej naciskałem na to, żeby skończyli siłownię i nasz dom. Po rozmowie 2 dni temu rozmawiałem z właścicielem firmy, która nam buduje resort. Dał mi taki na bank, że do 5 będzie skończony dom. O, chyba tutaj 209 dzień budowy, widzę snaki przyszły, czyli bułeczki. O, jedna lampa wypadła. A tutaj on mówi, dziękuję Jerlin za to, że kupujemy snaki. Snaki i soft drinki. Tu jest nasz salon. Jeszcze nie zaczęli. Tutaj Agnes mówi, że teraz wyprowadzają zasilanie pod światła. Wszystkie pomarańczowe puszki to będą zasilanie oświetlenia. Storage room, już widzę, że chyba zrobiony. Sobie podwieszany. Tu jest łazienka gościnna i dziecięca. Tutaj są nity, tak? Blendry, tak, to nity są. Blendry. Jeszcze nie zaczęli. A nie, już jest skończone. Słuchajcie, no tak akurat wychodzi przez to, że muszę być też w Polsce, bo pracuję. Tak robimy to zdalnie, można powiedzieć, ale i tak jak na robienie zdalnie nie jest źle według mnie. Napiszcie w komentarzu w ogóle, czy ktoś z Was budował dom zdalnie. Jeśli chodzi o koszt samego domu, gdybyście chcieli na przykład, wiadomo, jest problem tam z zakupą ziemi, prawda? Więc trzeba albo ją dzierżawić od firmy, powiedzmy, która będzie Wam budowała, albo kupić na żonę, albo kupić na przykład na dziewczynę i ona Wam dzierżawi, bo żona nie może Wam dzierżawić, ale koszt takiego domu 160-metrowego z basenem i działką 500 metrów to jest koszt około 5 milionów. To peso, czyli to jest około 400, poniżej chyba 400 000 złotych. To nie jest dużo. I to też zależy gdzie, prawda? Tutaj akurat Walencja no to ma dosyć drogie działki. Tu w łazience już skończyli. Napiszcie w komentarzach ci, co znają się na instalacji sufitów podwieszanych, czy jest dobrze zrobione, czy nie jest tego za mało. Raz, dwa,
Trzy podwieszania przyczepione, sufit podwieszony w 3 miejscach na długości do dachu. Tutaj ta część, którą widzieliście, no to będzie część tak naprawdę naszego ogródka. Jeszcze nie mamy w planach, jak go zagospodarujemy. Może jacuzzi tam zrobię, nie wiem. Tutaj już w naszym studiu prawie chyba skończyli. Ale to krzywo wychodzi w niektórych miejscach. Tak mi się wydawało. No i koniec. 209 dzień budowy od rozpoczęcia, tak naprawdę od podpisania kontraktu. Słuchajcie, pamiętajcie o naszym Patronite. Tutaj Wam się pokazuje link do naszego Patronite'a Dudkowski, gdzie możecie nas wspierać. Bardzo Was zapraszam, jak chcecie być częścią tak naprawdę budowy i tego naszego resortu i przyjechać do nas. Zapraszamy bardzo. Oczywiście to nie jest nie tylko. Planujemy takie rzeczy jak odbiór z lotniska, planuję też kupić samochód i żeby te wycieczki fakultatywne dookoła, które są, tak jak wodospady, Oslo, gdzie mamy pływanie z Rickin Sharkami, Kałasan, żebyśmy mieli takie wycieczki w resorcie. Czy w języku polskim to nie, bo ja raczej będę za bardzo zapracowany, żeby jechać, chyba że mówię, no czasami pewnie też pojadę, ale no nie będzie to moja stricte praca, że będę jeździł na każdą wycieczkę, bo to nie był mój pomysł, żeby wyprowadzić się na Filipiny, coś tam wyprowadzić, żeby mieć też spokój i trochę odpoczywać i też nie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na życie, tak jak w Europie. Więc łapka w górę, komentarz taktyczny. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję też bardzo patronom za wspieranie i dziękuję też za miłe komentarze z wcześniejszych filmów. I widzimy się w następnym odcinku już w poniedziałek. Trzymajcie się.